Dziś w Golden Boats robimy trenażer na wodzie. Rękę, zawsze przednia ręka idzie na... Gucio, idź na zawieszną, znaczy na prawą burtę, o. Mamy trenażer dzięki temu na wodzie, a nie na brzegu. Czyli ekipa robi balast na prawą burtę i dzięki temu Tomek może na lewej burcie zaprezentować. Jeszcze raz, przednia noga pierwsza idzie na burtę. Nodze dostawiamy drugą, L-kę tak zwaną. Zabalansujcie nam mocno. Tomek, pokaż jeszcze raz L-kę, zatrzymaj w L-ce. L-ka, czyli mamy kąt prosty między ręką a resztą tułowia. Ok, dopnij jeszcze raz, porzucanie biodra, wpięcie łyżki. Pięknie, mamy tu ekipę balastującą, równoważącą Tomka. Zobaczcie na stopy Tomka. Stopy Tomka są razem, przednia jest rotowana odrobinę do przodu i stoimy raczej na palcach niż na piętach. Niektórzy stają na śródstopiu, co nie jest dużym błędem, ale stawanie na piętach na pewno jest dużym błędem, bo jest ślisko, bo jest niebezpiecznie, słaba kontrola. Do naszego filmu o trapezowaniu również dorzucimy z pierwszej perspektywy regulację linki trapezowej. Ja używam takiego oto chwytu, który pozwala mi na kontrolę linki nawet nie używając rękawiczki. To jest tylko i wyłącznie przepłatam końcówkę linki trapezowej nad palcem wskazującym. I dzięki temu taki chwyt pozwala mi jedną ręką zarówno się podciągnąć, jak i opuścić. Nawet gdy oprę rękę o knagę, też jest to jak gdyby do wytrzymania. Taka linka się nie luzuje, taka linka nie zgniata ręki i taki tu polecam. Oczywiście porzucenie bioderek i trzymajmy zawsze linkę trapezową nieskręconą, prościutko, a knagę rowkiem do siebie. Nie ma rękawiczek, nie możemy dopuścić do tego, żeby linka przetarła nam się po dłoni, więc po prostu chwytamy ją mocno i odprowadzamy kciukiem do siebie, do knagi i dociskamy ją z powrotem. Linka trapezowa ma dwa supełki. Jeden po to, żeby służył jako stoper i drugi po to, żeby zawsze było za co złapać. W ostatniej chwili, nawet jeżeli opuści nam się trapez do samego końca. Na powietrze zazwyczaj jeździmy w trochę krótszym trapezie. Tam jak pokaż krótszy trapez. I pracujemy bardzo dużo kolanami, bo kolana są szybsze niż linka, a poza tym dwie dłonie służą nam wtedy do pracy zawiesznym szotem spinakera. I lepiej, szybciej zareagować poprzez, na przykład jeżeli załogant leci nam na wodę, poprzez wyostrzenie i dobranie grota, zwiększanie siły przechylającej i odpowiednio odpadnięcie, prawda, i poluzowanie, jeżeli nam załogant strasznie leci do góry. Załogant, jeżeli zobaczy, że jest duże ciśnienie i może się jeszcze poluzować, to oczywiście się trochę poluzuje, ale trzeba o tym pamiętać, że lecąc bardzo szybko, mocnym wiatrem, z załogantem niską nad wodą, jest ryzyko przywalenia nim o wodę, a to jest duży hamulec. Oczywiście dyskomfort dla załoganta, ale strasznie duża strata prędkości. Prawidłowa pozycja, taka idealna tuż nad wodą. Tomek, pokazałbyś taką idealną pozycję? Tak jak ja zawsze uczę, wyobraź sobie, że masz w prawej, w tylnej ręce shotfoka jeszcze. O, to jest ta pozycja. Zapamiętajcie, zobaczcie, to jest pozycja, w której załogant naprawdę maksymalnie wyprostowany, z przednią ręką wyprostowaną za głową, jest kilka centymetrów nad taflą wody, natomiast tylna ręka, która, uwaga, trzyma shotfoka, wyobraź sobie, że tam jest shotfoka, że tamta ręka leży na klatce piersiowej, żeby jeszcze dociążyć. Ona waży ileś tam kilo, ona ma jeszcze dociążyć. Mocno wiatrowy dzień, pilnujcie tego, żeby te paski na klacie, one żeby były napięte, żeby stamtąd całe ciśnienie wychodziło. Inaczej masz ramię siły, im ono jest dalej. Tym masz większą sprawność dociskania do balastowania łódki. Dlatego powinniśmy trapezować w ten sposób, żeby ciężar był przywieziony maksymalnie na naszych ramionach, barkach, obojczykach, a nie tam, gdzie są bioderka. Ok, i teraz poproszę o zademonstrowanie trzeciej rzeczy, czyli zejścia z trapezu, tak jak do zwrotu. Czyli co? Najpierw podciągnięcie i podrzucenie bioder, aby łyżka sama wypadła, a potem wsunięcie się do łódki poprzez podniesienie stóp. Super, dziękuję za prezentację.